Dzisiaj mam dla Was nietypową recenzję o następne testy plecak. Więc pytanie, co jest smart w plecaku? Bo raczej lubię recenzować rzeczy smart. Ano jest to plecak, w którym możemy schować m.in. laptopa. Jest to taki plecak miejski właśnie po to, żeby się przemieszczać z naszym smart sprzętem. Dlatego właśnie zdecydowałem się przetestować plecak Thule Chasm 26 litrów i zapraszam Was do jego recenzji. Plecak Thule jest plecakiem miejskim w głównej mierze, tak jak o nim czytałem, ale też można go wziąć na mały wypad. Wziąłem go na mały wypad, żeby go przetestować, no i wziąć ten cały nasz smart sprzęt i ruszyć w podróż. Jeżeli chodzi o wygląd, to jest ładny. Podoba mi się jego kolorystyka. Podoba mi się to, że jest tutaj taki jednolity. Ten napis Thule też fajnie się komponuje. Trochę mi się kojarzy ze skorupą żółwia. Gdy go nosiłem, zdecydowanie tak wygląda i też taki, nie wiem, wytrzymały. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju materiały, ja się nie znam na plecakach, więc błagam, nie zniszczcie mnie za to, co opowiem, ale ogółem ten plecak jest bardzo fajnie wykonany. Miałem do wyboru wcześniej, miałem plecak od Xiaomi, też miejski, bardziej miejski moim zdaniem niż ten, ale ten ma naprawdę wysokiej jakości produkty. Wszystkie zapięcia, ten front, który jest tak naprawdę odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, czyli może na przykład padać deszcz albo śnieg. Tak samo dół też jest odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu chronią nasze sprzęty. Wszystko, co jest w środku, co Wam za chwilkę pokażę, to jest naprawdę wysokiej jakości produkt. I to czuć przy dotykaniu, przy obcowaniu z nim, czuć to. Ja osobiście go używałem do przenoszenia w głównej mierze dwóch rzeczy. Po pierwsze mojego laptopa i teraz pokażę Wam kilka skrytek, takich, których nazywam. Trzech rzeczy powiedzmy, nawet nie dwóch. Więc tak, mamy w nim całkiem sporą ilość no właśnie takich zapięć. Od boku mamy zapięcie właśnie na laptopa, żeby mieć do niego szybki dostęp. A od góry, gdy otworzymy główną komorę, to możemy znaleźć naszego laptopa. Taki trochę David Copperfield, tylko po taniości. A tak na serio, no dzięki temu, że mamy dostęp zarówno od góry, jak i od boku, no to mamy wygodny dostęp. Nie musimy wszystkiego rozwalać, tylko możemy wyciągnąć swojego laptopa. Osobiście korzystałem wiele razy. Sprawdza się, fajne rozwiązanie, pasuje. Jeżeli chodzi o główną komorę, to co głównie w niej przechowywałem, co przenosiłem, to był dron, mój DJI Mini 2 i mieścił się. Mogłem go spokojnie tam schować i miałem wtedy pewność, mimo że opakowanie DJI Mini też tam jest w miarę ok, to miałem taką pewność, że zarówno mój laptop, jak i dron są bezpieczne przed właśnie wszelkimi warunkami atmosferycznymi. A tutaj z przodu teoretycznie to zapięcie, i tutaj producent mówi, że jest w głównej mierze właśnie na laptopa albo na takie małe rzeczy. Ja osobiście przechowywałem to wszelkiego rodzaju kable, ładowarki, zasilacze i tak dalej. Dzięki temu, że mamy tutaj dostęp do tego, to się nie miesza z tą główną komorą, to jest to fajne rozwiązanie. Jest to fajne rozwiązanie, bo mamy do tego szybki dostęp. Są też takie typowe zapięcia na długopis, znaczy takie miejsca na długopis. W życiu tego nie używałem od pierwszej klasy podstawówki. Tutaj w kamerze mi pokazują, że to jest bardzo nagminnie używane przez panią kamerzystkę. Ja tego nie używałem. No cóż, mówię o sobie, mówię jakie miałem wrażenia. Niemniej jednak, jak widać, są osoby, które tego używały. Mamy szybki dostęp od góry. Tutaj też mamy zapinane to wejście. Więc mamy sporo tych kieszonek. Tutaj też mamy jeszcze raz podejście, czyli możemy zarówno od tej strony się dostać, jak i od tej. Też na przykład właśnie do telefonu, kabla albo czegoś takiego. Więc tak jak widzicie, Thule postanowiło zrobić pod konkretny produkt, moim zdaniem sprzęt, właśnie pod przenoszenie smart sprzętów, plecak. Więc on jest pod tym względem fajny. Co jeszcze z takich dodatków, które warto o nim wiedzieć? Bo to jest wtedy trochę bardziej prezentacja niż recenzja, ale zaraz Wam powiem, jak to wyglądało na żywo, ale stwierdziłem, że chcę przy moim pierwszym plecaku opowiedzieć o wszystkim. Mamy tutaj także takie zapięcia, to się dowiedziałem przy okazji, jak jeszcze szukałem, co jest jeszcze ciekawego z tym plecakiem. Te zapięcia możemy tutaj podpiąć karabinki i coś jeszcze przyczepić, żeby powiększyć ilość rzeczy, które niesiemy na grzbiecie. Sam nie mam karabinków, więc nic tu nie przyczepiałem, ale da się. Przejdźmy zatem do recenzji.
co jest fajne, co jest niefajne, a nie stricte prezentacji produktu. Gdzie mam problem trochę z tym plecakiem? Mam trochę problem z jego zastosowaniem. Jeżeli chodzi o taki plecak typowo miejski, to jest on duży. Jest on całkiem spory i trochę wyglądamy też w nim, jakbyśmy właśnie bardziej jechali na jakąś wycieczkę. I to jest na pewno taki minus. Moim zdaniem to mogłoby go trochę zmniejszyć, gdyby sobie powiedziało, że to jest taki plecak typowo do miasta, dojazd do pracy i tyle. Jeżeli chodzi o to, że on, dobra, no to w takim razie jest plecakiem takim na wyjazd na 2-3 dni, na weekend. No to tutaj się nie zgodzę, bo plecak jest mało pakowny. Z tym mam problem. Plecak ma tyle fajnych rozwiązań, że jeżeli chcemy do niego napchać rzeczy, to jest problem. To jest zdecydowany problem. Najfajniej właśnie współgra z tym, co Wam pokazywałem, czyli wrzucamy laptopa, wrzucamy na przykład drona, dajmy na to telefon, jakieś kable i bardziej w ten sposób się przemieszczamy. Na przykład chcemy wyjechać rano do Warszawy, coś załatwić na mieście, nie wiem, coś pokręcić, no to jest spoko podejście. Tak na weekend brałem go i ciężko było, powiem szczerze, żeby się spakować, wyjechać i to był jego minus. Na pewno gigantycznym plusem jest jego wykonanie. Jeżeli chodzi nawet o ten materiał, który mamy z tyłu, żeby się nam przylegały plecy, to wszystko jest przyjemne, twarde, bardzo fajnie wyprofilowane, więc ja nawet gdy z nim chodziłem dłużej i miałem właśnie trochę tego sprzętu elektronicznego na plecach, no to on był wygodny. Po prostu do chodzenia był wygodny i to jest na pewno jego plus, bo dzięki temu, że ta jakość wykonania jest taka wysoka, no to nie będziemy się z tym męczyć, a poza tym też jest wygodny jako trochę poducha. Też testowałem, żeby się położyć. No to jest on stosunkowo od góry miękki i całkiem fajny. Więc trochę podsumowując tą recenzję, jest to pierwsza recenzja plecaka, więc jeszcze raz powtarzam, wybaczcie. Moim zdaniem plecak trochę, który musi się odnaleźć. Bardziej miejski niż na wypady takie większe, ale właśnie jeżeli macie sporo rzeczy, które zabieracie ze sobą. Jeżeli macie tylko laptopa, to może być trochę za duży, ale jeżeli bierzecie jeszcze właśnie trochę więcej tego sprzętu i chcecie mieć coś, co będzie odporne na deszcz, wodę albo pył, dajmy na to, no to Thule jest tutaj fajnym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o cenę tego plecaka, to z tego co widziałem, to on kosztuje trochę ponad 500 zł. Teraz w promocjach dostaniecie go za niecałe 400, tam chyba 370, więc jeżeli Was zainteresował ten plecak, to warto znaleźć promocję i go dostać. Mam nadzieję, że wszystkie takie elementy, na które miałem zwrócić uwagę, zwróciłem. Koniecznie mi napiszcie w komentarzach, o czym nie powiedziałem i czy jesteście zainteresowani tym, żebym więcej takich właśnie sprzętów, które są do przechowywania smart sprzętów recenzował, czy raczej nie iść w tą stronę. Dajcie nam znać w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i do zobaczenia na SmartMe.